If you want to watch the same video in English or in español, find the link in the description below. Siema, dzisiaj zaczniemy od dwóch pytań. 1. Co mają wspólnego kraje wyróżnione tutaj na mapie? I 2. Dlaczego liczby w języku hindi i w języku polskim brzmią tak podobnie do siebie? A teraz wysłuchajmy, jak się liczy do 10 w języku hindi. Ek, do, tin, char, panch, cheh, sat, at, no, das. Są to pytania związane z dzisiejszym tematem tego filmiku, pokrewieństwem języków. Pokrewieństwo jest jednym z czynników, które bardzo wpływa na trudność w nauce języków obcych, dlatego dzisiaj będziemy o tym mówić. I zanim przejdziemy do definicji, założymy jedną rzecz. To jest fakt, że języki się zmieniają. Przejawem tego jest na przykład to, że uważamy mowę starszego pokolenia za archaiczną czasami. Z drugiej strony mamy też innowacje, które uważamy za dziecięce neologizmy i tak dalej. Ale też nie chcę powiedzieć, że osoby starsze czy dorosłe nie mogą tworzyć nowych wyrazów. Na przykład pomyślcie o słowie mem, które zostało stworzone przez Richarda Dawkinsa jakby już grubo po 30. Pewne języki i kraje mają swoje organizacje albo bardzo silną kulturę, która próbuje sztucznie utrzymać język w ryzach i ewoluować tylko w danych kierunkach. Tak jak na przykład francuski ma swoją Académie Française, ale nieważne jak potężne są te organizacje, językiem nie da się rządzić kompletnie. I tak na przykład Académie Française nie da rady zatwierdzić czy zmusić ludzi, by nie używali takich zwrotów jak nickel, c'est trop cool. Języka nie da się okiełznać. Life finds a way. Pokażę wam teraz świetny przykład ewolucji języka. I za przykład weźmiemy fragment Biblii, który mówi o potopie i zobaczymy, jak ten fragment został przetłumaczony na język angielski w różnych okresach czasowych. To jest ten sam fragment po angielsku w nowoczesnej Biblii. A tutaj mamy ten sam fragment z Biblii angielskiej sprzed 400 lat. I tutaj sprzed 600 lat. Biblia nie jest łatwa do czytania, nieważne w jakim języku, w języku polskim, angielskim itd., ale jeśli weźmiemy tą Biblię, choćby nawet i sprzed 400 lat, już nie wspomnę o tej sprzed 600 lat i damy ją do przeczytania rodowitemu Anglikowi dzisiaj, sprawa się skomplikuje. Jeśli języki ewoluują, to znaczy, że języków zawsze było tyle samo. Jak to było w przeszłości? Język angielski był staroangielskim, wcześniej był czymś innym i podobnie wszystkie inne języki. Tak może się wydawać patrząc na ten przykład, ale tak naprawdę równolegle do języka angielskiego istniało wiele innych języków, siostry i bracia języka angielskiego, które dzisiaj już nie istnieją. Te języki wymarły. Dla odwrotnego zjawiska przejdziemy teraz do łaciny. Łacina, tak jak angielski, też bardzo się zmieniała. Wiele ludzi na to narzekało, ale nikt nie zdołał tego powstrzymać. I w końcu łacina rozdzieliła się na wiele języków. I tak dzisiaj mamy na przykład francuski, hiszpański, włoski, rumuński, kataloński, oksytański. Dzisiaj w łacinie jako tako nikt się już nie komunikuje, mimo że ten język wciąż jest wykładany i wiele ludzi się go uczy. Mając już tą historię łaciny, możemy zdefiniować, co to jest pokrewieństwo języków. Powiem, że dwa języki są spokrewnione, kiedy zachodzi jeden z poniższych przypadków. Jeden język wywodzi się z drugiego, tak jak na przykład hiszpański z łaciny. Albo dwa języki wywodzą się z tego samego języka, tak jak na przykład włoski i hiszpański pochodzą od łaciny. Co jeśli wszystkie języki wywodzą się tylko z jednego języka? Czy to oznacza, że wszystkie języki są spokrewnione? Tak, w takim wypadku powiemy, że wszystkie języki są ze sobą spokrewnione. Ale ta definicja spokrewnienia wciąż będzie przydatna, bo będziemy mogli powiedzieć na przykład, że język rosyjski i polski są bliżej spokrewnione niż na przykład rosyjski i chiński. To jest trochę tak jak z pokrewieństwem między ludźmi. Ja mogę być spokrewniony zarówno z moim bratem, bo mamy tego samego ojca, jak i z moim kuzynem, bo mamy tego samego dziadka. Do tego po prostu będę dodawał, że jestem bardziej spokrewniony z moim bratem niż z moim kuzynem i tyle. Inną taką paralelą między spokrewnieniem ludzkim czy językowym jest to, że dwa języki, mimo że są niespokrewnione albo spokrewnione daleko, mogą być bardziej do siebie podobne niż języki, które są bardzo blisko spokrewnione. Tak na przykład możemy wziąć język angielski, który pod względem słownictwa bardzo przypomina język francuski czy hiszpański, a mniej język niemiecki. I to wszystko mimo tego, że angielski i niemiecki są bliżej spokrewnione. Kto z kim przystaje, takim się staje. Anglicy dziękują za najazdy francuskie w przeszłości. Trzeba też uważać, bo to, że dwa języki wywodzą się z bliskich sobie krain geograficznych czy historycznych, nie znaczy, że te dwa języki są blisko sobie spokrewnione. Weźmy na przykład chiński i koreański.
są bardzo różne od siebie. Omówiliśmy sobie już język angielski i języki romańskie, ale teraz jest kolejne pytanie. Co się działo z resztą języków w Europie? Skąd się na przykład wziął język polski? Albo nawet skąd się wziął język angielski, jeśli zejdziemy jeszcze głębiej w przeszłość? Okazuje się, że w Europie można wyróżnić 3 rodziny językowe. Języki romańskie, języki germańskie, w których skład wchodzą angielski, niemiecki, holenderski, języki skandynawskie, bez języka fińskiego. I trzecią rodzinę języków słowiańskich, w których skład wchodzą język polski, rosyjski, chorwacki, czeski, słowacki, białoruski, ukraiński. To też tłumaczy, dlaczego na przykład Polacy, jak jadą na wakacje do Chorwacji czy do Rosji, mogą się dogadać na migi czy na chłopski rozum, ale dogadają się z tymi nacjami. Bo języki są podobne, są po prostu spokrewnione ze sobą. Są też inne języki w Europie, jak na przykład grecki czy albański, które mają swoje własne rodziny, które też są spokrewnione z tymi 3 dużymi rodzinami, ale nie będziemy w nie za bardzo wchodzić, bo tymi 3 rodzinami języków, rodziną germańską, romańską i słowiańską, możemy zatopić absolutną większość populacji europejskiej. Ale w Europie są też inne języki, które ani wchodzą w skład tych 3 dużych rodzin, ani nie są spokrewnione tak jak grecki czy albański z tymi rodzinami. Są to języki fiński, estoński, węgierski i baskijski. Na temat pochodzenia tych języków wie się ogólnie mniej, zwłaszcza na temat języka baskijskiego. Do tej pory nie ma teorii powszechnie akceptowanej, która by mówiła, skąd on pochodzi i jakie inne języki są połączone z językiem baskijskim. Być może żaden. Omówiliśmy sobie już Europę i teraz przejdziemy do Indii. Zmienimy trochę kontekst. Jest rok 1583 i jesteśmy w Goa, w portugalskiej placówce stworzonej na terytorium dzisiejszych Indii. Angielski jezuita Thomas Stevens wysyła list do swojego brata, w którym wyraża swoje zdziwienie. Jest zaskoczony, że indyjskie języki mają tyle podobnych słów do słów w znanej mu grece i łacinie. Wyobraźcie sobie, jakie to musi być zaskoczenie. Jako tako nie było bezpośredniego kontaktu Indii z Europą przez setki lat. Ostatni raz taki większy kontakt miał miejsce podczas śmiałej wyprawy Aleksandra Macedońskiego do Indii, jak próbował podbić cały świat. Ale jako tako później kontaktu nie było. I skąd te podobne słowa? A teraz mamy rok 1665, prawie 100 lat później. Ottomański podróżnik przybywa do Wiednia, do Cesarstwa Habsburgów. I podobna historia. Zaczyna się dziwić nad podobieństwami między językiem niemieckim i językiem perskim. Język perski, farsi, jest dzisiaj językiem narodowym Iranu, a wtedy był językiem arystokracji w wielu krajach, na przykład w Imperium Ottomańskim czy w Królestwie Mogołów, tych od Taj Mahalu. Perski był wtedy dla nich czymś podobnym do francuskiego dla Polaków w czasach Napoleona. A teraz porównajcie te kilka słów z języka perskiego i z języka niemieckiego, które wam pokazuję. Leiche, Leiche, Losze, Losze, Stern, Stern, Setare, Setare. Tak, im więcej było podróży, podbojów i kolonizacji Bliskiego Wschodu i Indii, dostrzegano coraz więcej tych podobieństw. Dziś jesteśmy przekonani, że istniał jakiś język w przeszłości, z którego języki Indii i języki Europy się wywodzą. Dziś najbardziej akceptowana teoria, tak zwana hipoteza Kurhanów, wciąż hipoteza, ale jest dość powszechnie akceptowana, głosi, że istniał lud na stepach, na pięknych stepach dzisiejszej Ukrainy, który posługiwał się pewnym językiem. I ten lud odnosił ogromne sukcesy reprodukcyjne, lingwistyczne i potomkowie tego ludu oraz jego język czy dialekty zostały rozprzestrzenione na południe, ku Indiom i na zachód, ku Europie Zachodniej. Dzisiaj języki, które wywodzą się z tego ludu, nazywamy językami indoeuropejskimi. Teraz mogę odpowiedzieć na to pierwsze pytanie z tego filmiku, które zadałem. Kraje, które są wyróżnione na tej mapie, to kraje, w których większość populacji posługuje się jakimś językiem indoeuropejskim jako swoim językiem ojczystym. Są wyjątki, tak jak wcześniej powiedziałem, zarówno w Europie, jak i w Indiach mamy języki, które nie wywodzą się z tego języka pra-indoeuropejskiego, którym posługiwał się ten lud. Ciekawe jest też to, że przez historyczne zrządzenia losu nie tylko język praindoeuropejski odniósł sukces, rozdzielając się na te wszystkie języki, ale również jego córki, jego wnuki też odniosły sukces. Języki romańskie, eksportując się ku Ameryce Południowej, języki germańskie, przede wszystkim dzięki angielskiemu, który został wyeksportowany do wielu krajów, językowi niemieckiemu również, ale też dzięki językom słowiańskim, które też odniosły sukces, przede wszystkim dzięki językowi rosyjskiemu.
Z drugiej strony mamy też język farsi, język perski, który przez setki lat był bardzo wpływowym językiem na Bliskim Wschodzie. No i mamy całe mnóstwo języków w Indiach, o których tutaj nie będę mówił, bo to zasługuje po prostu na osobny filmik. Oprócz tego, cały świat dzisiaj uczy się języka angielskiego, więc języki indoeuropejskie po prostu rządzą światem. W tym filmiku pokazałem Wam podobieństwa między tymi językami przede wszystkim natury leksykalnej, czyli na poziomie słownictwa. Ale te języki mają też inne podobieństwa, na przykład gramatyczne czy na poziomie wymowy. Samo to, że dwa takie języki jak rosyjski i hindi mają koniugacje czasownikowe, czyli odmieniają czasowniki, albo rodzaje gramatyczne, czyli żeński, męski, już jest ogromnym podobieństwem. Z wymową też jest podobnie. No, wymowa języka hindi wbrew pozorom nie będzie trudna dla Polaków. Mamy szczęście po prostu, że polski wlicza się do tej rodziny indoeuropejskiej, bo na wejściu dostajemy ogromną przewagę przy nauce wielu języków. Przy takich samych pozostałych warunkach, uśredniając, Polakowi będzie łatwiej się uczyć języków obcych niż na przykład Japończykowi. A co do drugiego pytania, które zadałem w tym filmiku na początku, to już częściowo na nie odpowiedziałem. Po prostu język polski i język hindi mają wspólnego przodka i ten wspólny przodek już liczył do 10. I później ta forma liczenia do 10 zeszła i do Indii, i do Polski. Od tego czasu trochę ewoluowała, no ale dzisiaj wciąż liczymy do 10 troszeczkę podobnie. Te podobieństwa paradoksalnie czasami możemy dostrzec dopiero kiedy zaczniemy się uczyć języka nieindoeuropejskiego. Wyobraźcie sobie, że są języki, gdzie zamiast jednego, dwóch czy trzech rodzajów gramatycznych, czyli męskiego, żeńskiego, nijakiego, na przykład jest jeden rodzaj na przedmioty, które się otwierają i zamykają, jest jeden rodzaj na zwierzęta, inny rodzaj na przedmioty płaskie. Ale tak, tutaj wchodzimy już na zagadnienia z języków nieindoeuropejskich. Będzie też filmiki na ten temat, a na dzisiaj to by było na tyle. Zapraszam do subskrypcji i widzimy się wkrótce.